Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o sznurkach do szycia. Mówiąc o szyciu, miałam na myśli szycie torebek, podkładek pod talerze, organizerów, pudełeczek, jakichś takich misek, które w ostatnim czasie zrobiły się dosyć modne. Wszystkie sznurki, które dzisiaj omówię, pochodzą z naszych polskich firm. I tak, tutaj mamy sznurek 8 mm, kolor Morella, produkowany przez firmę Bala Seacord. Z tej samej firmy mamy sznurek 5 mm w kolorze oliwki. Tutaj dosyć nowa firma Fiber Crafters. Mam tutaj sznurek grubości 5 mm w kolorze ciepłego karmelu. I tutaj mamy Miele druciarnię, mamy nowość, sznurek do szycia grubości 7 mm w kolorze, akurat to jest kolor, zaraz sprawdzimy, Toffee. Natomiast tutaj mamy dla porównania jeszcze zwykły sznurek, który może być wykorzystywany bardziej w celach do szydełkowania, do robienia na drutach, może do makramy, chociaż w tym też jest zaznaczone, że może być wykorzystywany do makramy. I tutaj jest kolor Stone 5 mm. Sznurki ułożyłam według grubości, ale takiej wizualnej grubości. I tak, tutaj mamy, ten sznureczek jest, jak widzimy, najcieńszy. To jest oliwka 5 mm z Bali. Wewnątrz mamy poliestrowy rdzeń, na zewnątrz bawełniany oplot. I ten sznurek jest naprawdę taki, czuć tą sztywność, jest fajny, sztywny. Kolejny sznurek 5 mm. Widzimy, że jest, widać tą różnicę, mimo że oba są 5 mm. To jest zwykły sznurek, taki bardziej nadający się do szydełkowania, jest mięciutki. Wewnątrz jest poliestrowy rdzeń, na zewnątrz bawełniany oplot, to jest sznurek z Mili i on jest po prostu nieprzeznaczony do szycia. No ja wiadomo, jak to by się uparł, to by mógł szyć, ale on się nie nadaje, on jest za miękki. Dalej mamy Fiber Crafters. Ten sznurek też jest sztywny, ale ten z Bali wydaje się sztywniejszy. I to też jest 5 mm. Spójrzcie, jaka jest różnica. To jest piątka z Bali, a to jest piątka z Fiber Crafters. Tutaj też mamy poliestrowy rdzeń w środku, na zewnątrz bawełniany oplot. Wydaje się być mniej sztywny niż ten z Bali. Ten z Bali jest sztywniejszy, ten trochę się poddaje pod naciskiem i jest taki bardziej elastyczny. Tutaj mamy znowu Miele 7 mm. W środku jest bawełniany rdzeń, na zewnątrz bawełniany oplot i on z tych sznurków typowo do szycia jest najbardziej miękki. Na pewno nie jest taki mięciutki jak ten, który nie jest przeznaczony na szycie, ale jest najbardziej miękki z tych szyciowych. No i tutaj mamy Balę 8 mm z poliestrowym rdzeniem wewnątrz, ciężko wyciągnąć, żeby to było lepiej widać. Poliestrowy rdzeń w środku, na zewnątrz bawełniany oplot i ta sztywność tutaj też jest odczuwalna, jest najsztywniejsza. Jeśli chodzi o sztywność, to tak, Bala 8 mm, Bala 5 mm, później Fiber Crafters 5 mm, Miele 7 mm, no i ten, który nie jest przeznaczony do szycia, najbardziej miękki. Jeśli przyjrzymy się tym sznurkom typowo przeznaczonym do szycia,
to te z bali mają jakby bardziej zwarty ten splot, ten oplot jest jakby bardziej zwarty, natomiast te z Fiber Crafters i z Mili mają ten splot jakby luźniejszy i prawdopodobnie sztywność bali wynika właśnie z tego gęstszego splotu, bo one jednak, te są bardziej do siebie zbliżone, a te z bali są oczko sztywniejsze. Przygotowałam tutaj próbki. Każda próbka jest wykonana w taki sposób, że ma 10 okrążeń sznurka. I tak, przy 10 okrążeniach bala 8 mm ma niemalże tą samą średnicę co Mila 7 mm. Później mamy Fiber Crafters 5 mm i najmniejsza próbka jest bala 5 mm. Te próbki są wykonane z 2 metrów sznurka. I tak, w przypadku bali 5 mm uzyskujemy około 10,5 cm średnicy. Tutaj mamy Fiber Crafters 5 mm i tutaj mamy około 11,5 cm średnicy. Natomiast bala 8 mm i Mila 7 mm mają niemalże tą samą średnicę i to jest w przypadku 2 metrów wychodzi około 13 cm. Jeśli chodzi o sztywność, to najsztywniejsza jest bala 8 mm, później bala 5 mm, Fiber Crafters 5 mm i Mila 7 mm. Spójrzmy, to widać tutaj tą sztywność. Naprawdę ciężko chwilami to zagiąć. Tutaj jest bala 5 mm, też dosyć sztywne. Fiber Crafters. Tutaj już bardziej się to poddaje. Natomiast Mila jest najbardziej miękka, co nie znaczy, że to jest źle, bo taka torebka czy podkładka też ma swój urok i swoje zastosowanie. Dla porównania zrobiłam kółeczko ze sznurka, który nie nadaje się do szycia. No i widać, jest mięciutki, wiotki. Sprawiał trochę problemów podczas szycia, bo się nie chciał zupełnie na płasko zszywać, tak trochę falował. Jeśli chodzi o układ samego sznurka, to w przypadku bali 8 mm widać każdy skok sznurka. Natomiast w przypadku Mili ten sznurek jest wypłaszczony, po prostu pod naciskiem tego szwu, tego zszycia, on niemalże wyrównał swoją powierzchnię. Przez to też widać, że bala jest grubsza, natomiast Mila trochę spłaszczona i pewnie dlatego ta średnica się zwiększyła. Fiber Crafters też ma troszeczkę spłaszczony ten sznurek, chociaż nie tak bardzo jak Mila. I bala 5 mm też troszeczkę spłaszczony sznurek, ale to pewnie nie tyle wynika z docisku, co bardziej z najmniejszej średnicy. A teraz kilka informacji, jak można szyć taki sznurek. Bez problemu możemy szyć taki sznurek na maszynie domowej, tylko ważne jest, żeby posiadała funkcję zygzaka. Warto zabezpieczyć się w dużą ilość szpulek z dolną nitką. Taki sznurek możemy szyć zwykłą nicią 120. Jednak w przypadku grubego sznurka ja bym się jednak pokusiła o grubszą i ja szyję 80, ten sznurek 8 mm z bali, bo jednak ta 120 wydaje mi się trochę za cienka i myślę, że to jest dobry wybór nawet dla maszyn domowych, bo nie jest to taka gruba nitka jak do jeansu, a widać różnicę w stosunku do tej 120. Najlepiej, chyba najwygodniej jest szyć igłą do jeansu o grubości 90 lub 100. I tak prędzej czy później trzeba to mimo wszystko przetestować na swojej maszynie i zobaczyć, jak to się sprawdza i jakich parametrów, jakich nici, jakich igieł potrzebuje nasza maszyna. I tak, tutaj mamy sznurek bala. Odwijamy ten kawałeczek. Co tutaj jest na froncie?
Możemy go sobie trochę tak rozłożyć. Wyciągamy to, co było w środku i to będzie nasz początek. A tutaj mamy sznurek od Fiber Crafters. Do sznurka jest dołączona instrukcja, w jaki sposób rozwinąć sznurek, więc rozwijamy to, co jest na wierzchu. Rozchylamy sznurek i szukamy końca z kuleczką. I od tego zaczynamy. Tak, żeby zacząć szyć, wyciągamy trochę rdzenia, obcinamy i wykańczamy tą końcówkę, żeby nie było widać luźnych nitek. Chowamy po prostu je do środka. No tak na tyle, ile nam się uda. Już teraz nie będę się z tym bawiła. Można to podkleić na przykład Magiciem i wtedy poczekać, aż przeschnie i to uformować, albo nawet zwykłą igłą, nitką podszyć. Teraz już nie będę się z tym męczyła, tylko Wam pokażę. Jest troszeczkę to pochowane i myślę, że tyle starczy. I robimy takiego wężyka. I albo wkładamy od razu pod maszynę i robimy ściegi mocujące, ewentualnie możemy sobie pomóc szpilkami, zatrzymując pożądany kształt. Możemy sobie to w kilku miejscach przymocować szpilkami i wtedy zrobić przeszycie w 2 miejscach, w 3 prostym ściegiem. Mamy przygotowanego takiego ślimaka, wstępnie zabezpieczonego. I teraz będziemy szyć zygzakiem na łączeniu sznurka jeden z drugim. I później, jak skończymy to, co mamy zabezpieczone, to będziemy nawijać sznurek. Pamiętamy, żeby sznurek był z prawej strony i żeby go nie naciągać, nie pchać do przodu i tak w miarę luźno go podawać. Zawsze tak samo, z takim samym naprężeniem. I tak ustawiamy zygzak. W przypadku tego sznurka ustawię na szerokość 5. To jest dla tego sznurka 5 mm z bali, a skok około 3. No, 3 będzie ok. Zaczynamy od środka. Na początku sobie pomagamy, podnosząc stopkę. Niesiemy stopkę i odwiniemy sobie ten fragment. Dobrze. I jak mamy już, tu jest ostatnie miejsce, gdzie było przymocowane szwem technicznym, więc już teraz będzie z górki.
I już teraz możemy bardziej prowadzić to i kontrolować. I ważne jest, żeby łączenie naszych sznurków było dokładnie na środku. Proszę, oto nasza próbka z wykorzystaniem sznurka 5 mm z Bali. Tutaj mamy Fiber Crafters z zaznaczonym początkiem, koralikiem. Podobnie wyciągamy rdzeń, obcinamy. I formujemy w miarę estetyczny koniec. Przy grubszym sznurku jest to łatwiej uformować. I podobnie jak tam, zwijamy sznurek w takiego ślimaka. Staramy się nie zachowywać wolnych przestrzeni, tylko żeby to było ściśle zwinięte. Ustawiamy ściek prosty i sobie mocujemy. Widzimy, że też bez problemu weszło pod stopkę maszyny domowej. Ślimak jest zabezpieczony. Możemy ustawić teraz zygzaka. Szerokość 5 i skok 3. No i działamy od środka. No i co zdołałam zauważyć, że piątka to za mało, bo nie do końca łapie mi oba rzędy, więc zwiększę do 5,5. Zobaczymy tak. Teraz już możemy swobodnie kręcić naszym kółkiem i powiększać średnicę. Musimy nadal pamiętać, że łączenie naszych sznurków powinno być na środku stopki. Trochę ciężko mi się kręci tym kółeczkiem i myślę, że optymalne byłoby tutaj zmniejszenie nacisku stopki. Ten sznurek jest troszeczkę grubszy niż poprzedni, Bala 5 mm, to jest Fiber Crafters 5 mm, ale widać tą różnicę, więc zmniejszę trochę nacisk stopki. Wtedy będzie łatwiej mi manewrować. Tak, czuć różnicę. Czuć różnicę, wygodniej jest przesuwać sznurek. Im większa średnica, tym łatwiej się szyje. Mamy nasze kółeczko z Fiber Crafters. Przejdę teraz do Bali 8 mm. Ustępujemy tak jak wcześniej. Tutaj fajnie by było rzeczywiście to podkleić,
żeby się tak nie strzępiło. Myślę, że Clay Magic byłby w tym przypadku bardzo dobry, tylko wiadomo, by trzeba było chwilę odczekać. Ale później po zaschnięciu, chociaż takim niewielkim, można zawinąć. No, sztywny jest trochę. Może być to trochę kłopotliwe. Ok, mamy ślimaka. Zabezpieczymy trochę ściegiem prostym. No, weszło pod stopkę, ale ledwo. Tutaj musimy trochę umanewrować. Co mogę powiedzieć na ten moment? Wchodzi pod stopkę, ale tak na styk. Co jest jeszcze ważne, na pewno docisk stopki będę musiała zmniejszyć, bo jeszcze bardziej niż w poprzednim przypadku, bo jednak dosyć ciężko było manewrować pod stopką. I jeszcze istotna rzecz, musimy jednak mimo wszystko zastanowić się, czy nasza maszyna domowa to ogarnie, bo mając założoną inną stopkę, która jest w tym miejscu, była troszkę wyższa, trzpień od igły dociskał tą stopkę, no i było to dosyć, wydaje mi się, że mogło to być ryzykowne na dłuższą metę. Zaraz Wam pokażę, jak to wyglądało. Mam tutaj teflonową stopkę, która jest wyższa od mojej plastikowej. Niestety zrobię to ręcznie. O! Trzpień. Zaraz może inne ujęcie. Widać w tym miejscu, jak trzpień dociska tą stopkę, więc generalnie bałabym się to na dłuższą metę korzystać. Nawet przejadę to. Jest po prostu niebezpieczne dla maszyny. Więc w przypadku 8 mm warto się zastanowić, czy nasza maszyna to ogarnie. W przypadku tej stopki nie będzie problemu, bo ona jest, mocowanie ma niższe i jest tutaj ok. Mam ustawiony zygzak 5,5 i skok zygzaka 3. No i już widzę na samym początku, że ledwo to łapie, więc sobie zwiększymy do 6. Zobaczymy teraz. Lepiej, ale jeszcze bym sobie powiększyła. 6,5. Źle włożyłam. Zamienimy sobie na drugą stronę. Mamy nasze kółeczko z bali 8 mm. I tak, na pierwszy moment to co? Ważne jest, żeby nasza maszyna miała dosyć szeroki zygzak, bo szerokość 5,5 to było zdecydowanie za mało, optymalnie było 6,5. Druga rzecz, jeśli mamy wysoką stopkę, to może rzeczywiście ten trzpień uderzać o stopkę, co może skutkować uszkodzeniem maszyny. Trzecia rzecz, warto w przypadku takiej wysokości, grubości sznurka 8 mm zmniejszyć znacząco
docisk stopki. No a z plusów, bo to brzmiało jak minusy, to bardziej chodzi o dostosowanie możliwości naszej maszyny do szycia tego sznurka. Ale no tak, patrząc pod kątem szycia, samego komfortu, to jest to najlepszy sznurek w wygodzie do szycia. Po pierwsze, szyje się go szybko, po drugie jest sztywny, co dla mnie jest atutem, bo ja jednak lubię, jak ta struktura torebki, czy materiałowej, czy nawet tej sznurkowej jest taka kartonowa, w cudzysłowiu. No tak, szyje się szybko, szyje się przyjemnie, łatwo się prowadzi pod maszyną. Ten sznurek fajnie utrzymuje kształt, nie wygina się, nie faluje na dzień dobry przy szyciu. No myślę, że tak, ale no trzeba wiedzieć, czy nasza maszyna podoła pod kątem unoszenia stopki, pod kątem szerokości zygzaka i możliwości regulowania docisku stopki. Słowem podsumowania, mi najprzyjemniej się szyło sznurek 8 mm. Praca jest szybka, bo on jest gruby i naprawdę szybko widać efekty, jak rośnie ta torebka, jak rośnie nasza praca. Sznurek z Mili i sznurek z Fiber Crafters szyje się bardzo podobnie, chociaż ten jest bardziej taki poddający się podczas szycia i później jak mamy gotowy produkt, to on też jest taki troszeczkę delikatniejszy. Ale jeśli chodzi o same wymagania sprzętowe, to bez problemu domowa maszyna ogarnie i zarówno jeden, jak i drugi, mimo większych gabarytów na przykład niż w przypadku bali 5 mm. Jeśli chodzi jeszcze o takie podsumowanie techniczne, to wszystkie te firmy możemy znaleźć na Instagramie, na Facebooku. Mila oraz Fiber Crafters sprzedają również na Allegro. Bala bodajże tylko przez social media. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wątpliwości osób, które zastanawiały się, jak zacząć szycie ze sznurka, gdzie kupić sznurek, jaki sznurek wybrać. Jeśli mielibyście ochotę obejrzeć inne odcinki na temat szycia ze sznurka, to dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia!